Cześć! Dzisiaj w zupełnie niesprzyjających nam warunkach pogodowych, czyli jest lodowato i wieje, zaprezentuję Wam BMW E91. Możecie powiedzieć, że już miałem E91. Tak, jeździłem, powiem Wam lepiej. Było z dokładnie tego samego rocznika, z taką samą skrzynią biegów i również z dieslem. Ale na tym wszystkie podobieństwa się skończyły. Zaczynamy! Poprzednio testowana przeze mnie wersja to było 320D. To jest 330 XD. XD nie oznacza, że to jest bardzo śmieszny samochód, tylko to, że jest to diesel z napędem X-Drive, czyli na 4 koła. Do tego 330 oznacza 3 litry pod maską. Brzmi ciekawie? Przejdźmy do silnika. Najważniejsza część tego samochodu jest tutaj, pod maską. Już Wam pokazuję. Już wcześniej mówiłem, to jest diesel o pojemności 3 litrów. To jest rzędowa szóstka, ale najciekawsze jest to, jaką generuje moc i moment obrotowy. Samochód jest przerobiony i jest to typowy sleeper, ponieważ z zewnątrz wygląda jak większość T90, T91 w Polsce. Ten samochód ma 280 koni mechanicznych i 640 Nm. Pozwala to na osiągnięcie setki w około 5,5 sekundy. Na suchym, na mokrym bardzo lubi uciekać. BMW w nadwoziu Touring słynie z otwierania się tylnej szyby. Ale tak samo jak słynie z otwierania się tej szyby, słynie z tego, że to otwieranie się psuje i szyba się nie otwiera. Trzeba otwierać całą klapę. Na szczęście tutaj jak najbardziej to działa. Pozwala to na wrzucenie jakichś gratów tak od góry. Jedziemy na wakacje, zapomnieliśmy kanapek, otwieramy tylko szybę, wrzucamy i wiemy, że nic nam nie wypadnie, jak otworzymy całą klapę. Naprawdę fajna sprawa, praktyczna i szkoda, że spotykana w zasadzie tylko w starszych terenówkach, no i w BMW Touringach. Szkoda. Naprawdę fajne rozwiązanie. Samochód pochodzi z 2006 roku, ale na przykład ma takie bajery, jak bezkluczykowy dostęp. Kluczyk mam tutaj, wędruje z powrotem do kieszeni, żebym nie oszukiwał. Ręce mam tutaj, puste. Nie jestem iluzjonistą, nie oszukuję. Łapię i otwarte. Zamykam, zamknięte. Co jest jeszcze ciekawsze, jeśli przytrzymamy, złożą się lusterka. A jak otworzymy, lusterka się rozkładają. Nie spodziewałem się tego w samochodzie, który zaraz będzie miał 16 lat. BMW słynie z tego, że kokpit jest przystosowany dla kierowcy, głównie dla kierowcy, chociażby konsola środkowa zwrócona w stronę właśnie kierującego. W E91 jest to już delikatne i praktycznie niezauważalne, ale jest cały czas. Kierownica wygodna, ładnie wyprofilowana do rąk, pięknie przyszyta czerwono-niebieską nicią, symbolami M, co mogłoby niektórych dziwić. Niektórzy mogliby uważać, że jest to nieuzasadnione, ponieważ jest to zwykła trójka z dieslem. No ale jednak osiągi tutaj uważam, że jak najbardziej usprawiedliwiają tą nić i ta nić jest takim delikatnym elementem, który podkreśla charakterystykę samochodu. Jak odpala? Szybko. I bardzo kulturalnie. Mruczy sobie pięknie. No i oczywiście słychać klekot, bo jest to silnik wysokoprężny, ale jest to 6 cylindrów, silnik jest rozgrzany. Brzmi to naprawdę dobrze. Ten samochód, mimo tego, że jest wyposażony w dużego diesla, mocnego, który już seryjnie był mocny, oraz napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów, jest wyposażony bardzo zdroworozsądkowo. Dlaczego tak uważam? Ma rzeczy najpotrzebniejsze. Jest dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, jest duże radio z nawigacją. Co prawda nawigacja nie działa,
ponieważ nie ma do niej płyty, ale jest i te 15 lat temu na pewno działała. No teraz jakby była płyta, również bez problemu by działała. Mimo to tutaj jest bardzo dużo zaślepek. Oznacza na przykład to, że nie ma podgrzewanych foteli. Dlaczego ich nie ma? To akurat jest bardzo łatwo wyjaśnić. Posłuchajcie. Halo? Je ne vous ai pas compris. Veuillez répéter. Samochód pochodzi z Francji. Veuillez introduire DVD de navigation. Może ktoś ma takie umiejętności, że może sobie pokonwersować z samochodem. Ja francuskiego nie znam. W każdym razie, kto wie, może kiedyś jeździł po słonecznym Saint-Tropez. Tam klimatyzacja jest jak najbardziej potrzebna. Natomiast grzane fotele to jest ostatnie, o czym ktoś by pomyślał. Więc uważam, że faktycznie może być gdzieś z południa Francji. Chociaż sama Francja też nie jest jakimś mroźnym krajem. Także wyposażenie jest, no nie powiem, że bardzo francuskie, ale bardzo zdroworozsądkowe i takie typowo do ciepłych krajów. Fotele są wygodne, nie są to tak zwane sporty, to zwykłe fotele, ale również zapewniają bardzo dobre trzymanie boczne, są bardzo komfortowe, nie czuć zmęczenia nawet po dłuższej jeździe. Ten samochód posiada zawieszenie seryjne, ale dzięki innym gumom i innym oponom niskoprofilowym, mówiąc gumy, miałem na myśli te w zawieszeniu, samochód jest delikatnie sztywniejszy, ale dzięki temu, że jest to cały czas seryjne zawieszenie, nadal jest komfortowy i pięknie, bez problemu pokonuje progi spowalniające, studzienki i nie wybija plomb. Mimo tego na zakrętach nie jest zbyt miękki i zachowuje się tak, jak się powinien zachować. Chociaż przy tej mocy, przy tak zwanym kickdownie lubi zerwać przyczepność. Szczególnie tylną osią, ponieważ napęd X-Drive to jest dołączania przednia oś i nawet jeśli jest dołączona, to w BMW jest cały czas faworyzowana tylna oś. W odróżnieniu od Audi, gdzie mniejsze modele z napędem typu Haldex również mają faworyzowaną oś przednią. Fantastyczny film ze Stania na czerwonym. To musi być porywające kino. Niczym śmierć w Wenecji. Jak widzicie, przyspieszenie nawet z tych 60 do prędkości wyższej nie zajmuje dużo czasu. Jednak przy kickdownie to oprócz tego, że skrzynia przez moment też się waha, to jednak jest tutaj turbosprężarka i samochód ma delikatną turbodziurę i wchodzi na obroty i dopiero przy pewnych obrotach zaczyna się tak, że tak powiem, naprawdę rozpędzać. I jest to jeden z lepiej brzmiących diesli, z jakimi miałem styczność. Ponownie bardzo porywające kino. Układ kierowniczy w tym samochodzie chodzi z dość wyraźnym oporem. Podczas jazdy to nie jest tak odczuwalne, ale podczas parkowania czy manewrów przy niższych prędkościach zdecydowanie czuć, że układ kierowniczy jest naprawdę lekko wspomagany, co sprawia bardzo sportowe wrażenie, ale nie tylko wrażenie, ponieważ też pozwala lepiej wyczuć samochód oraz lepiej go poprowadzić. To jest samochód, w którym zdecydowanie trzeba patrzeć na prędkościomierz, bo prędkości praktycznie są niewyczuwalne, a osiąga duże prędkości w zawrotnym czasie. Co ciekawe, prędkość maksymalna jest na dobrą sprawę bliżej nieokreślona. Szafę zamknie. Skala na prędkościomierzu kończy się na 260 km na godzinę i podobno tyle da radę pojechać. Nie sprawdzałem, nie zamierzam, ale da radę, podobno. 640 Nm momentu obrotowego pozwala na bardzo sprawne włączenie się do ruchu
a napęd na 4 koła pozwala pewnie przejechać przez rondo, nawet z gazem wciśniętym do połowy. Najprzyjemniejsze jest to, że podczas takiej normalnej jazdy, jak teraz sobie jedziemy z dozwoloną prędkością w mieście, to nie czuć w ogóle tej mocy. Jest to spokojny samochód, kulturalnie jedzie, automat spokojnie sobie zmienia biegi. Oczywiście jeśli bym teraz dodał mocno gazu, no to obroty by nagle wzrosły, bo zostałby bieg zredukowany i wtedy samochód by wystrzelił do jakichś kosmicznych prędkości. Zależy, na ile byśmy mu pozwolili. Bardzo przyjemnym doznaniem, jeśli chodzi o szybszą jazdę, jest to, że na każdym biegu ma siłę się rozpędzać. I to jest samochód, który ciągnie zawsze. Dodaje się gazu, on ciągnie na dosłownie każdym biegu. To nie ma tak, że na przykład na jedynce nie ma siły się jeszcze rozpędzać, a na ostatnim biegu też ledwo ciągnie, bo już mu się przełożenia kończą. Tak nie jest. Znaczy podejrzewam, że w seryjnym samochodzie tak może być. Tutaj tak nie jest. Pozwala pojechać na tyle, na ile fantazja i umiejętności kierowcy pozwalają. Mimo wszystko taka moc i moment obrotowy bardzo kusi, żeby przycisnąć. Choćby na te parę metrów poczuć to przyspieszenie. Nie wiem, czy będzie to słyszalne na filmie, podejrzewam, że nie, ale podczas dodawania gazu turbosprężarka zaczyna świszczeć w taki sposób, jakby za nami jechał pojazd uprzywilejowany na sygnale. Przyznaję się, pierwszym razem faktycznie, jak dodałem trochę gazu podczas ruszania, to patrzyłem w lusterka, gdzie to wyje? Karetka, policja, co się dzieje? Dopiero jak odpuściłem gaz, to do mnie dotarło, że to turbosprężarka. Mam nadzieję, że ten samochód podobał Wam się tak jak mi. Naprawdę to jest bardzo przyjemny samochód. Z zewnątrz w ogóle nie zdradza swojej mocy, dzięki czemu jest podręcznikowym sleeperem. Sleeper, po angielsku śpioch, oznacza to, że samochód wygląda na o wiele słabszy niż jest w rzeczywistości. Stojąc na czerwonym, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Dawajcie znać, jakie macie wrażenia, jak Wam się podoba samochód, czy lubicie właśnie sleepery. Także dawajcie znać i widzimy się w kolejnym teście. Cześć!